Obcy kontra Predator odniósł sukces finansowy, bo nie wśród krytyków, ale mimo to wytwórnia stwierdziła, że jak najbardziej kręcimy dwójkę i Obcy kontra Predator Requiem powstał. Reżyseria bracia Strauss, bo panowie się znają na efektach specjalnych, a skoro się znają na efektach specjalnych, to na pewno zrobią dobry film o Obcym i o Predatorze. Nic bardziej mylnego, bo to, że znamy się na filmach, nie oznacza nagle, że będę bardzo dobrym inżynierem, na przykład. No ale tak to rzeczywiście było z wytwórnią 20th Century Fox, ale skoro potworne filmy, to teraz znam fabułę od A do Z. Film rozpoczyna się dokładnie w momencie, kiedy kończy się pierwsza część, czyli no, Obcy, czyli Predalien właściwie wyskakuje z ciała Predatora i zaczyna siać tam spustoszenie na statku, zabija ich, statek spada, bo jest tam strzelony przez jednego Predatora, ląduje się, rozwala, dziękuję bardzo, Predalien ucieka. No, sygnał dociera do planety macierzystej Jałcia i tam Wolf, czyli tak został nazwany tenże Predator. Chodzi oczywiście o Wolfa z Pulp Fiction, w tej roli oczywiście Harvey Keitel, który po prostu jest czyścicielem, potrafi wszystko załatwić. Śmiga on na ziemię, żeby rozwalić te wszelkiego rodzaju obce. No, w międzyczasie dowiadujemy się, mamy typowych Amerykańców, oczywiście nastolatki, głupie i tak dalej. Obcy zaczyna siać spustoszenie. W międzyczasie ucieka z tego statku kilka facehagerów, tych obcych, jak najbardziej łapią swoje ofiary, zabijają i tak dalej. Zaczyna się jazda. Naprawdę jest grubo. Predalien się pojawia, zaczyna zapładniać kobiety w ciąży, składając im w gardle jaja albo inne jakieś tam embriony. Po prostu brzmi masakrycznie i tak to też rzeczywiście wygląda, tak to rzeczywiście odbieramy. Predator tam zabija ich całymi naprawdę tonami, coś tylko da, czyści, polewa i tak dalej. Robi wszystko, ażeby ludzkość nie wiedziała, że predatory ani obce istnieją. Na końcu ginie mnóstwo osób, kontaktują się z armią. Predator i Predalien, mano a mano, walka na końcu. Jeden zabija drugiego, drugi zabija pierwszego. Na to wszystko bach, ciach, pach. Bombę atomową 10 razy silniejszą od tej, która była zrzucona na Hiroshima i Nagasaki, wojsko wrzuca, ale kilka osób ucieka. Uciekają helikopterem, wiadomo, Chapa, z działkiem Predatora, po to tylko i wyłącznie, żeby na końcu, to miała być scena po napisach, ale jest jeszcze przed napisami, żeby na końcu pani Yutani, czy powiemy im o tym, nie, ludzkość jeszcze nie jest gotowa na tę technologię, dziękuję bardzo, koniec. Zgadza się, miał być pan Yutani, miał się pojawić John Yutani, w tej roli miał wystąpić albo Peter Weller, albo Gary Busey, ale jakoś się z grafiki nie zgrały, żeby było śmieszniej. Gary Busey oczywiście w drugim Predatorze wystąpił jako Agent Keys, no ale jakoś taki był pomysł. Ja wiem, że to jest skrót telegraficzny i to bardzo szybko, no ale to jest akurat jeden z tych filmów, o którym chcemy zapomnieć jak najszybciej. Bo rzeczywiście tutaj się wiele rzeczy nie zgadza. Jak poprzedni film miał reżysera, który lubił Obcego, nie lubił Predatora specjalnie i chciał zrobić film o Obcym, tam Obcy jeden zabijał mnóstwo. Tutaj mamy odwrotnie. Mamy reżyserów, którzy lubią, no właśnie, którzy lubią Predatora, a mają film o Obcym, gdzie jest tylko jeden Predator i tutaj Predator jeden zabija wszystkich, jak tylko może, obcych. W ogóle dużo się rzeczy zmieniło. Operator, no a właściwie reżyser zdjęć stwierdził, w poprzedniej części wszystko było bardzo jasno, wszystko było widać. Tym razem zrobimy tak, że to jest horror, więc będzie ciemniej, będzie kamera z ręki. No i został skrytykowany na to, że wiele zdjęć jest za ciemno, ludzie nie widzieli, kamera się trzęsie, ale taki był rzeczywiście jego pomysł. Bracia Strauss się nie spisali, bo fabuła jest bzdurna. Uwierz mi, ja wiem, że ja mówię o filmie Obcy kontra Predator Requiem, gdzie mamy dwóch ludzi w gumowym kostiumie, z jednej strony Ian White, z drugiej strony Tom Woodruff i naprawdę oni się naparzają i to brzmi zabawnie, ale żeby to miało jakiś sens, kontekst w tym całym uniwersum, to byłoby super świetnie, fajnie, ale to naprawdę to nie jest dobre i ten film to jest, no, wiem, że ta seria ma tylko 2 części, no ale to jest film beznadziejny, naprawdę jest słaby, ale mimo to, co jest ważne podkreślenia, według mnie chyba jest to najlepszy, na pewno jeden z 2 najlepszych, najciekawiej wyglądających, najciekawiej zaprojektowanych Predatorów, bo akurat stwierdzono, że nie będzie taki masywny, będzie bardziej smukły, ale będzie bardziej wyrazisty i rzeczywiście wszelkiego rodzaju bronie, których on używa, to jak wygląda, jak się porusza, naprawdę bardzo mi się podoba, jest to zrobione dosyć dobrze, ciekawie i sensownie. Pojawiają się oczywiście nowe bronie, jakie mamy, pojawia się, chciałbym powiedzieć, Beach Page Indiana Jonesa, pojawia się ogromniasty, wielki shuriken, no i to rzeczywiście jest dobra sprawa. Tak samo jak przy okazji poprzedniej części, tutaj również mnóstwo rzeczy pozmieniano. W oryginale
pierwotny zamysł, pierwotny scenariusz był taki, że Predalien ginie już na statku. Kilka tych właśnie facehagerów ucieka i to one właśnie zaczynają siać spustoszenie, ale stwierdzono nie. Wytwórnia stwierdziła, nie, lepiej będzie jak Predalien się rzeczywiście pojawi i będziemy go mieć więcej, to on będzie złolem, to on będzie tutaj robił, a poza tym spodobała mi się ta kwestia, jak to właśnie, że tak powiem, te embriony trafiają do kobiet ciężar, no beznadziejnie, naprawdę, to nie wygląda dobrze, to nie wygląda fajnie. Inną rzeczą, którą postanowiono usunąć, nie do końca, bo tak naprawdę jak się przyjrzysz, ta scena, kiedy właśnie ten predator przylatuje i zaczyna się zbroić na statku z tyłu, zanim przyjrzy się dokładnie, widać oskurowane predatory. Chodziło o to, że Predalien również, oprócz tego, że no, wygląda jak predator, a zachowuje się jak obcy, również trochę zachowuje się jak predator, dlatego miał oskurować te predatory, tam miał skurować ludzi i miał używać swojego nadgarstkowego tego sprzętu całego, miał mieć jakieś shurikeny, kanon, działko to plazmowe i tak dalej, to miało być. Stwierdzono, nie, to usuniemy, bo rzeczywiście tego będzie już za dużo, w ogóle sam kostium był dosyć ciężki, ale jak mówiłem, jak przyjrzy się, widać oskurowane predatory, także to jest nic innego jak tylko po prostu pozostałości, które się nie dało wyciąć. No inaczej, można byłoby wyciąć, ale to by kosztowało zbyt dużo, jak najbardziej mamony, żeby to wszystko ogarnąć. Nie dość, że z filmu usunięto dużo scen, bo rzeczywiście reżyserzy, bracia Strauss, jak to woli, stwierdzili, że no trzeba, żeby było tempo, żeby to wszystko miało ręce i nogi, trzeba to pomontować, pociechać. Mimo to zostało nakręconych kilka alternatywnych zakończeń, bo jedno było z nich, że rzeczywiście na końcu jest masakra, mnóstwo tych dzieciaków w kinie, no ale pokazy testowe pokazały, że no, ludziom się to nie podoba, że jest zbyt mrocznie, potem za dużo dzieciaków ginie w tym filmie, więc zmienimy. Więc wymieniliśmy jedno z zakończeń, bo tutaj oczywiście akcja, że tak powiem, finałowa ma miejsce w szpitalu. Jedno z zakończeń miało być właśnie na lotnisku, kiedy to na lotnisku wszystko się dzieje i oni z tego lotniska właśnie odlatują choppa, czyli helikopterem, ale stwierdzono, że będzie troszeczkę inaczej. Mówię, no sam już pomysł, że Predalien miał się tutaj na samym początku odłożyć łyżkę, czyli również został wywalony. Trudno nie odczuć wrażenia, że może gdyby ten film był reżyserowany przez człowieka, który już miał więcej na swoim koncie, a nie tylko przez, no może nie debiutujących, ale rzeczywiście facetów, którzy są w branży efektów specjalnych, a nie w branży reżyserskiej, to może by ten film był pociągnięty w innym kierunku i może by mieli większą szansę na to, ażeby wytwórnia się aż tak bardzo nie wcinała, a bardzo dobrze wiesz, że często wytwórnia się wcina, bo my wiemy lepiej, mamy lepszy pomysł, mamy lepszy koncept. Nasi ludzie od marketingu sprawdzili i wiedzą, co się spodoba, a co nie. No nie wiedzą, niespecjalnie wiedzą. Ta scena z panią Yutani tak naprawdę to miał być zaczątek do trzeciej części. Opcji było różnych. Na początku mieliśmy mieć też, że będzie zakończenie na planecie predatorów, bo był taki koncept, że mają właśnie to działko plazmowe, no i oni zaczynają je przetwarzać, sprawdzać. Przeniesieni jesteśmy do jednej z planet, gdzie tam właśnie predatory polują na dinozaura, który wygląda jak ksenomorf, coś takiego miało się pojawić i od tyłu rozkładając te działko na czynniki pierwsze, okazało się, że udało się wymyśleć technologię, która pozwoli na podróże międzyplanetarne bez jakiegoś tam większego problemu i tak dalej, no ale stwierdzono, nie, dziękuję bardzo, to odłożymy i tak już pokazaliśmy przez pół sekundy planetę predatorów, więc to wystarczy. Dobrze zaplanowany, dobrze wykonany Predator, kostium i efekty specjalne, które są w miarę dobre. Kilka ciekawych broni nie wystarczy, ażeby pokazać nam dobre kino. Dlatego ten film jest beznadziejny. Nie polecam go, naprawdę. To jest po prostu słabe kino. To nie jest film, który, powiem w ten sposób, każdy fan serii o Predatorze, o Obcym powinien obejrzeć. Tutaj widzisz, ja mam jedną i drugą wersję, nawet wersje rozszerzone, bo każda z tych produkcji otrzymała wersję rozszerzoną, ale to nie jest rzecz, którą możemy, ale mi się to podobało, rzeczywiście bardzo dobre. Ogólnie cały film, poezja. No nie specjalnie, nie tym razem. Fakt, że film przy budżecie $40 milionów zarobił 130 i stracił. W kinie film stracił, bo możesz pomyśleć, kurczę, przecież 90 baniek nie wydali wydali na marketing, wydali na reklamę, ale okazało się, że potem film wszedł na Blu-ray, na DVD i dopiero tam odrobił i film tak naprawdę wyszedł na zero. Obcy kontra Predator wyszedł na zero.
wytwórnia stwierdziła, ok, to my po tym nie robimy kolejnej części, nie ma takiego pomysłu. Minęło już ładnych parę lat od tej części i nic się z tym nie dzieje. Zobaczymy, w tym momencie mamy Disneya, który ma prawa, jest właścicielem. Może oni stwierdzą, ok, no to my powracamy, bo cały czas wydawane są gry z cyklu Obcy, z cyklu Predator, Obcy kontra Predator, komiksy i tak dalej, i tak dalej. Może okazać się, zadziałało to przy okazji Jeepers Creepers, tak, na podstawie, komiks się dobrze sprzedaje, no to możemy zrobić film. Inny słaby film, no ale wiadomo, zrobili film. Może tak będzie i tym razem, bo dokładnie wiesz, że 40 milionów w obecnych czasach dla Hollywood, żeby zrobić film, no to nie są duże pieniądze. Można go nakręcić w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii za mniejsze pieniądze. Czy tak się stanie? Na razie nie ma takiej opcji, nie ma takiego pomysłu. Ostatnim filmem z tej serii jest Predator Prey, jak najbardziej. Co prawda jest zapowiedziany serial o Obcym, ale to nie będzie powiązane jak najbardziej z uniwersum Ellen Ripley, czy tam Newt, czy Higgsa, albo Hudsona i tak dalej, więc zobaczymy jak to będzie. Na razie Obcy kontra Predator od braci Strauss to ostatni film z tej serii. Jest to film słaby, nie nadający się naprawdę do czegokolwiek, żeby obejrzeć raz. Dziękuję bardzo. Nawet wersja reżyserska, czy tam powiedzmy producencka, jak to woli, z dodatkowymi chyba 8 czy 9 minutami materiału, no nie sprawia, że ten film nagle jest wow, to jest po prostu arcydzieło. Nie, to jest po prostu taki film, który obejrzałaś? Dobra, zapominamy i lecimy dalej. See? No monster. A tę, jak i pozostałe recenzje z cyklu Potworne Filmy montował oczywiście Lincoln. I tutaj będzie zaraz link do jego kanału, sprawdź, zobacz co tam się dzieje. A jak chcesz zobaczyć więcej o Obcym, Predatorze, Godzilli i tak dalej, tak, tutaj jest lista z filmami i ich tam jest naprawdę całe mnóstwo.